Witam kochani Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes Perfume i zapraszam Was na zapachy od Agnieszki. Dostałam tego sporo, w ogóle to Wam może pokażę. Taką torebunię, zresztą na shortsach pokazywałam, jak się bardzo ucieszyłam, jak ją zobaczyłam. No i mam tutaj nawet jeszcze nie wyjęte, ale już wyciągam, hałasuję i wyciągam. A co, będzie spontanicznie? Czy zawsze muszę być już taka, wiecie, pod linijkę przygotowana? Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8 zapachów przetestowanych. Miało być 10, ale nie wyrabiam się, bo oprócz tego, no jak widzieliście, staram się testować Wam do nowości perfumowych też zapachy. Trochę się zmieniła ta koncepcja tych nowości perfumowych i w związku z tym nie dam rady wszystkiego naraz, ale myślę, że 8 to i tak jest, przy tym, że jeszcze mam zapachy wyciągnięte swoje, bardzo dużo. I o tym z Wami właśnie dzisiaj sobie pogadam. Zobaczymy, dowiecie się, czy ja i Agnieszka mamy podobny gust perfumowy, czy totalnie nie. To znaczy, ja generalnie po tym, jak ją oglądam i po tym, jakie ona ma zapachy, co jej się tak podoba, a co mi, według mnie z góry założyłam, że nie. Może nie jest wcale tak źle. Zapraszam Was serdecznie, bo myślę, że będzie ciekawie. Ten wstęp był dla Was przydługi? No to był. Chciałam Was zachęcić do obejrzenia filmu. Mam nadzieję, że mi się to udało. Po pierwsze, ja mam tutaj trochę problemy nosowe i łzawe, więc trochę mi się rozjeżdża makijaż, ale mam nadzieję, że jakoś wytrzymam. Mam dzisiaj w planach nagrać 3 filmy, w tym jeden na drugi kanał, a 2 na ten. I mam nadzieję, że ten makijaż do tego czasu jakoś wytrzyma, a jak nie, no to po prostu nie nagram. Ale po co ja Wam gadam o makijażu, nie? Słuchajcie, od czego my w ogóle może zaczniemy? Zaczniemy od zapachu. I mam notatki, które pewnie będę też czytała. Przy tym zapachu nie będę czytała, tu notatek żadnych nie potrzebuję, a chodzi o zapach Courrèges in Blue. To jest zapach, który Agnieszka kupiła w ciemno i ten zapach zawsze bardzo fajnie o nim mówi, opowiada. Jeżeli Agnieszka mi pozwoli, bo ja jeszcze jej w sumie o to nie pytałam, tak usiadłam nagrywać ten film, ale w sumie jej nie zapytałam. Jeżeli Agnieszka mi pozwoli korzystać z jej treści, to postaram się jakieś urywki Wam tutaj wklejać. To jest Courrèges in Blue. To się stały się moimi ulubionymi perfumami właśnie na wieczór, po kąpieli, dlatego że one dla mnie wybrzmiewają jak taki bardzo luksusowy, ale w starym stylu jakiś balsam do ciała. Takie są pudrowe, to w ogóle to jest taki zapach aldehydowy. Nie? I on... Ten zapach nie to, że nie przypadł mi do gustu, to jest po prostu nie moje flow. I o co tu chodzi? Agnieszka idealnie go opisuje, to znaczy Agnieszka opisuje go rzetelnie i dokładnie to, co czujemy. I jak mogliście zobaczyć, Agnieszka mówi o tym zapachu, że jest to zapach takiego luksusowego kremu, jakiegoś balsamu do ciała. Tak, tu bardzo czuć kremowość takiego kosmetyku właśnie, jakiegoś kremu do twarzy, balsamu do ciała, który nie jest perfumowany, tylko ma ten taki właśnie specyficzny zapach i to jest dokładnie ten zapach. Ja Wam powiem, że ja po prostu, on za bardzo mi się kojarzy też z taką mydlanością, bo to jest tak, ja nie lubię zapachów kosmetyków do ciała lub właśnie mydła, czy żeli pod prysznic, czy czegokolwiek takiego, dlatego że ja mam perfumy w celu
zmiany swojego zapachu. Kąpię się rano, wykremuję całe swoje ciało i nakładam perfumy, żeby pachnieć czymś innym. Tak to u mnie działa. I jeżeli coś jest zbliżone do kosmetyków, które używam do pielęgnacji, to ja po prostu tego nie lubię. Dlatego ten zapach no, u mnie by się nie znalazł. Ale czy też tak strasznie bym ubolewała, gdybym go w ciemno kupiła i go używała? Nie, wydaje mi się, że to jest taki naprawdę no szalny bardzo zapach. W ogóle mi się wydaje, że to jest taki wręcz zapach dla mas, bym powiedziała. Jeżeli ktoś mydlaność lubi, często ktoś poszukuje, a dajcie mi jakieś przykłady mydlaności, jak w Toi 2 na przykład, albo wiecie, że poszukują, a ja na przykład odchodzę od tego, nie przypadam za tym. Mam idola, w którym mi to tak mocno nie przeszkadza, bo on jest przełamany różnymi rzeczami, ja tam czuję coś więcej, ale takiej czystej mydlaności, czy właśnie kremowości nie lubię. Natomiast jakbym go miała, to bym go zużyła. Następny zapach, słuchajcie, testowałam, to jest ten Mugler Queer Impertinent. To jest ten Mugler z tej linii chyba butikowej, bo to jest chyba linia butikowa moim zdaniem. I słuchajcie, ja z tej linii testowałam kiedyś zapachy i miałam chyba 2 nawet na wishliście, żadnego nie zdecydowałam się zakupić, bo się okazało, że inne były fajniejsze i w końcu wyrzuciłam z wishlisty, a wrzuciłam co innego, kupiłam co innego, wiecie. Ale to jest w ogóle też buteleczki, zgadzam się z Agnieszką, zawsze mówi, że buteleczki są piękne i tak dalej. I teraz, jak mi pozwoliła, to zobaczcie, co Agnieszka mówi o tym zapachu. To jest Mugler Queer Impertinence, natomiast to jest znowu skóra, tytoń i anyż i uważam, że ten zapach jest przepiękny. Dokładnie, skóra, tytoń i anyż. Jest delikatnie pudrowy, delikatnie słodki, delikatnie ostry od tej skóry. Dla wielu to będzie znowu zapach skręcający mocno w męską stronę. Dla mnie to jest zapach jesienny, taki bardzo gęsty, taki ciężki, taki właśnie albo do kurtki skórkowej, albo do jakiegoś swetra. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten zapach, to mam takie notatki i tu już raczej będę się posiłkowała notatkami, bo niewiele pamiętam, już trochę czasu testowałam, a dopiero siadam, to nagrywam, nie na bieżąco, słuchajcie. Pierwsze uderzenie to takie Amouage Mist i Pourpoise połączone, czyli ta zieloność, taka ziemistość, Pourpoise połączona z mist, z takim trochę czymś delikatnie w kościelność idącym. Dla mnie zapach niezwykle zielony, trochę kościelny. Dokładnie. Momentami jakby chłodny, odmięty. Są momenty, kiedy chcę takie zapachy założyć, ale właśnie chodzi o to, że tych momentów nie jest za wiele, dlatego też myc stosuję, ale stosunkowo rzadko. Stosuję stosunkowo rzadko. Jest w tym zapachu coś tajemniczego. Jak się ułoży na skórze, to jest bardzo chłodny i tytoniowy. Parametry ok. No właśnie, i teraz tak, ja bardzo lubię zapachy chłodne. Ostatnio zauważyłam, że uwielbiam właśnie zapachy chłodne, że ciągnie mnie po prostu do nich, bo to jest coś trochę innego też niż ja jednak mam w kolekcji. Ja mam dużo słodziaków. Ja, słuchajcie, jestem taka... Ja uwielbiam takie zwyczajne piękno. Poszukuję, bo jestem trochę czasem znudzona, ale później znajdę coś, a potem za bardzo nie sięgam, bo tak, nie pasuje mi latem, nie pasuje mi wiosną, nie pasuje mi za bardzo jesienią. Może zimą bym użyła, ale z kolei uwielbiam gourmandy zimą. Takie, wiecie, ciastowe, takie otulacze. No i ciągle, a te chłodne często właśnie mają taki wydźwięk kościelny. Dla mnie myc w ogóle Amouage też jest dosyć takim chłodnym zapachem i mimo, że ja go nosiłam latem i on wybrzmiewa trochę bardziej słodko, momentami oczywiście, to i tak jakoś po prostu on mi latem nie robi tego, co zapach powinien robić. Nie rozwesela mnie na tyle, żebym chciała go tak, wiecie, latem używać i używać.
A z drugiej strony właśnie chciałabym te chłodki, tylko nie wiem kiedy do końca je używać. No więc taki jest ten. Testowałam Bon Parfumeur 302 i to jest stosunkowo nowa, stosunkowo tania marka w ogóle, słuchajcie, bo ja ostatnio chyba 802 zapach chciałam kupić w ciemno, ale jednak jakoś tak, no nie zdecydowałam się. To będzie to Bon Parfumeur 302. Dla mnie taką kwintesencją bursztynu, tak jak ja sobie ten zapach wyobrażam, jako taką właśnie żółtą, ściekającą kroplę żywicy z drzewa, która wydaje się być bardzo gęsta, bardzo słodka, bardzo taka ciężka, oblepiająca. To jest właśnie Bon Parfumeur 302. To jest dla mnie taki bursztyn, no, bardzo taki żywiczny, bardzo taki słodki, gęsty, taki wręcz oblepiający, wręcz taki tak bardzo słodki, że aż gorzki. Przy czym nie jest to taka słodycz jakaś gurmondowa, to jest taka słodycz bardziej taka miodowa, taka syropowa. Przepiękny moim zdaniem bursztyn, bardzo fajne parametry. Na początku uderza delikatna owocowość. Jest odrobinę kadzidlany, zapach coś mi przypomina, coś co już czułam i znam. Jest odrobinę pudrowy, bardzo intrygujący i ładny. Nie jest dla mnie wyjątkowy, ale na pewno jest bardzo ładny, wielowymiarowy i moim zdaniem bardziej kobiecy niż męski. Parametry takie sobie. Tak, no na mnie parametry tutaj nie zrobiły jakiegoś, wiecie, niebywałego wrażenia. No tak, uderza tu jakaś owocowość, ale to jest faktycznie coś, co ja już znam. Czemu sobie nie mogę przypomnieć? To jest już coś, co Atelier Cologne? Coś chyba Atelier Cologne, tylko nie wiem, może to jest tak bardziej leather, gold leather, połączony z Santal Carmine. Nie, coś tu jeszcze wyczuwam. Słuchajcie, to jest bardzo podobne do czegoś, co znam. Bo ja tu i wyczuwam jakąś, to nie jest przesłodzony oczywiście zapach. Wyczuwa się tu jakąś owocowość, ale wyczuwa się też takie nuty drzewne, bardziej momentami jakieś jakby kadzidło, ale też nie jest to, ono nie dominuje zapachu tego. Nie, no coś mi to mówi. Nie wiem konkretnie teraz co, nie umiem sobie przypomnieć, ale coś mi to mówi i gdzieś już to czułam. Zapach jest ładny, tylko parametrowo mnie jakoś tak no nie powali. Więc... A teraz Serge Lutens. Słuchajcie. Serge Lutens i najpierw Lordeline. I zobaczcie, co o tym zapachu mówi Agnieszka. I słuchajcie, to jest bardzo dziwny zapach, to jest w ogóle piżmo z kadzidłem. Zapach jest taki delikatnie kremowy, na początku trochę ostry, potem kremowy, taki bardzo czysty, ale nie mydełkowy w tym samym momencie. Nie wiem, bardzo mi się podoba ten zapach. Nie jest to może coś, co powala na ziemię i nie wiem, jakieś jest bardzo odkrywcze, ale ten zapach jest niesłychanie przyjemny, jest czysty, a jednocześnie taki otulający. No właśnie, zapach jest bardzo chłodny. Chłodny, mocny w ogóle jest w otwarciu, jest taki piżmowy, jest bardzo prosty, słuchajcie, mega prosty, nieprzekombinowany. Napisałam tu, że to jak taki chłodny dym z fajki wodnej, coś w tym jest. Niestety parametrowo słaby, po godzinie był strasznie słabo wyczuwalny, a po 2 już w ogóle go nie było. Ten zapach testowałam 2 razy i właśnie ten zapach chciałam przetestować też globalnie, bo zaintrygował mnie. On jest bardzo prosto zbudowany, ale naprawdę on jest świetny. Świetny jest. Ten zapach spodobał mi się ogromnie. Jakby tu wszystko gra. On nie jest ani kobiecy, ani męski. Moim zdaniem jest totalnie zapachem bez płci. Ale właśnie on mi się strasznie spodobał, więc jego testowałam jeszcze później globalnie. I globalnie, jak go testowałam, to jest troszkę coś jak z Givenchy Haute Couture. To znaczy, jak o nim pomyślicie,
że go na sobie macie i tak zechcecie się wczuć, czy on jest, to on jest, bo on jest bardzo przyskórny, kompletnie nie projektuje i on hula Wam po tej skórze, natomiast no, trzeba o nim pamiętać. U mnie nie są tu parametry nie wiadomo jakie, przez to może, że nie projektuję, to mój nos ma tak, a nie inaczej. Z drugiej też strony ja mam ciągle zatkane zatoki i czasami to nie jest wina tego, że ten zapach jest krótkotrwały. Na nadgarstku faktycznie nie był już wyczuwalny i bardzo szybko mi zniknął. Wiecie, na nadgarstkach jest mi strasznie łatwo zapach testować. Dlatego, że w ciągu dnia nos mi się do niego nie przyzwyczaja i ja mogę co chwilę jakby ręką sobie czmychnąć do nosa i mogę zgłębić nuty, to co wyczuwam w danym zapachu. Globalnie jak go testuję, nie do końca. Bo globalnie on potrafi też na szyi inaczej się ułożyć. Ja tu mam dużo kosmetyków, tu nie mam kosmetyków za bardzo. I to też potrafi wpłynąć na to, jak zapach odbieramy. Dlatego no ten zapach bardzo mi się spodobał i parametrowo nie wiem, muszę się zastanowić po prostu, bo to nie jest tak, że on może jest jakiś krótkotrwały, ale trzeba o nim myśleć, jak się go nosi. Ale z drugiej strony mam takie zapachy, o których trzeba myśleć, jak się je nosi i to jest czasami miłe właśnie, że jest jakiś piękny zapach, który nas nie wiadomo jak nie przytłacza, jest takim bardzo czymś osobistym, co potrafimy wyczuć jak chcemy. To też jest fajne. Kolejny Serge Lutens, który testowałam i zobaczcie, co Agnieszka o nim mówi, o tym zapachu. I to jest, słuchajcie, rum z kakałem, z kakao, powinnam powiedzieć. Też już o tym zapachu wspominałam przy okazji jakiegoś innego filmu, po prostu oczarował mnie ten zapach. Jest taki bardzo przytulny, delikatnie pudrowy, niby kakao z rumem, ale nie nazwałabym tego zapachem gourmand. Coś to jest takiego bardziej głębszego. To nie są jakieś zapachy bardzo mocarne, ale ten zapach utrzymuje się u mnie przez cały dzień. Serge Lutens Écrin de Fumée. I teraz tak. To jest zapach też według mnie nie określający kompletnie płci. Ale wiecie co? Tamten mnie zaskoczył. Tamten L'Orpheline mnie w sumie zaskoczył. Bo jest tak prosty i tak po prostu śliczny. I nieprzytłaczający. I taki chłodny właśnie. A tu mam tak, w otwarciu czuć bardzo mocny akord kawy. Takiej świeżo zaparzonej, bez cukru. Ale to jest tylko, słuchajcie, na początku i to naprawdę chwilkę. Zapach jest nieziemski, drzewny, z nutami rumu lub czegoś takiego. Jest delikatnie posłodzony, układa się cudownie. Według mnie 100% unisex, bez określenia płci. Bardzo inspirujący i przepiękny zapach, bliżej nie do określenia. Znowu, parametry mogłyby być lepsze. I znowu, ja ten zapach testowałam też globalnie, bo nie wiem, zapachy mi się podobają, chociaż tamten uważam na dzień dzisiejszy po tych testach globalnych, notatki były robione z nadgarstków, a już później nie dopisywałam nic, jak robiłam testy globalne, skupiałam się na trwałości. I to jest bardzo mocny zapach, słuchajcie. To jest taki zapach naprawdę, wydawałoby się, że no tu muszą być parametry. Jest drzewny, jest taki charakterny, mocny. A jakoś tak po pewnym czasie, nawet tu na skórze, nie do końca wyczuwałam i muszę powiedzieć, że chyba nawet słabiej niż tamten, bo tamten ogólnie jest świeżym zapachem. To nie jest już taka świeżynka, ale po tych globalnych testach tamten mi się ogólnie tak dla moich zmysłów bardziej podobał. Jednak to, jak działa tu na skórze, blisko włosów i tak dalej, bardziej mi się podobał. No to było coś, co sprawiało mi ogromną przyjemność noszenie go, gdyby tylko był może delikatnie, chociaż bardziej wyczuwalny. Natomiast ten jest przepiękny, ale
Na przykład to jest taki zapach, no on jest ogólnie wielowymiarowy i on się zmienia i to nie jest zapach absolutnie jednostajny w żadnym stopniu, ale to jest taki zapach, który, jakby to Wam powiedzieć, na końcu, kiedy się ułoży, jest dosyć podobny do niektórych zapachów marek niszowych, które udało mi się przewąchać, kiedyś tam przetestować. On tak jakby nawiązuje i nie jest już tak... Dla mnie właśnie ten L'Orpheline, słuchajcie, ja go nie potrafię przyrównać do niczego, a ten, mam wrażenie, że trochę jak jest ten Electimus, Amouage, testowałam też zapach, który tak się podobnie kończył, więc już nie jest aż taki innowacyjny, ale to, co trzeba przyznać, to Serge Lutens ma wyobraźnię do zapachów. To trzeba zdecydowanie przyznać. Koniecznie chciałam w końcu zobaczyć Guerlain Santal Royal i zobaczcie najpierw, co Agnieszka o tym zapachu mówi. To są właśnie perfumy dla kobiety szpiega. To jest ta tajemnicza kobieta, która siedzi w jakiejś knajpie, kawiarni z takimi starymi, skrzypiącymi drzwiami. Mamy, wiecie, te drewniane ławy, tapicerkę skórzaną i ona popija jakiś taki likier wiśniowy, coś w tym stylu. No i oczywiście to wszystko jest przesiąknięte, te ławy, ta pizzerka jest przesiąknięta jeszcze może dymem papierosowym czy cygarami, które się paliło tam kiedyś, ale teraz już się nie pali, tylko został taki zapach, wiecie, takiego trochę kurzu, ale też wszystko to jest zdominowane przez ten likier wiśniowy, który ona popija. Jeżeli chodzi o ten zapach, to dla mnie jest to zapach i ten zapach bardzo dobrze pamiętam. I ten zapach ma bardzo dobre parametry. I ten zapach, no, wchodzi w głowę, ale to nie jest zapach, który ja bym chciała mieć. I teraz Wam powiem, to jest zapach drzewno-różany i tu nic innego od samego początku do samego końca nie wyczuwam. Ja tu wyczuwam silną nutę róży z drzewnością. Z tym, że ta róża jest tak jakby tylko delikatnie posłodzona, taką łyżeczką dosłownie, i to nie do końca, to znaczy zapach ogólnie w odbiorze jest przyjemny, ale nie wiem, nie czułam się z nim jakoś tak turbo wspaniale. Natomiast muszę mu oddać, że ta drzewność i różaność jest tak idealnie zbalansowana, że zapach jest niezwykle elegancki. No, to jest taki zapach z pazurem, taki zapach z dużą dawką też kobiecości, mimo że jest drzewny, bo jest naprawdę mega drzewny, tę drzewność czuć. Także to jest ładny zapach, na pewno charakterny, ale no ten zapach nie dla mnie akurat. Teraz wezmę zapach i posłuchajcie o nim, a to jest zapach Imaginary Authors Cobra and the Canary. Posłuchajcie, co Agnieszka o nim mówi. Authors The Cobra and the Canary. I to jest zapach po prostu warsztatu samochodowego, kleju, jakiejś tapicerki skórzanej, jakichś smarów i tak dalej. I to mi się kojarzy z tą dziewczyną z Transformersów, co naprawiała samochody. To jest właśnie taka babka, która, wiecie, chodzi w jakichś ogrodniczkach, ma ręce do łokci ubrudzone jakimś smarem i po prostu naprawia samochody i oczywiście jeździ jakimś starym samochodem ze skórzaną tapicerką albo jakimś takim motorem, Harley'em, czymś w tym stylu. Dlaczego mi się to kojarzy kobieco mimo wszystko, chociaż ten początek jak najbardziej kobiecy nie jest? Dlatego, że te perfumy później jak wygasają, to robią się tak niesłychanie pudrowe, takie miękkie, takie bardzo przytulne, takie wręcz powiedziałabym delikatne i wtedy one mi się kojarzą naprawdę bardzo kobieco. Natomiast początek to jest właśnie ten warsztat samochodowy. Uwielbiam te perfumy. To jest dla mnie taka bardzo brutalna skóra, przynajmniej w otwarciu. Ten zapach, początek jest taki, że myślicie sobie, no do cholery, co to ma być, bo jest strasznie mocny. Słuchajcie, jest taki
odurzający, niezbyt przyjemny, mam wrażenie. Taki, wszystko jest tam za mocne, za dużo, za bardzo, ale poczekajcie dosłownie chwilę, kiedy on się ułoży. Bo jak on się ułoży, to on pachnie skórą. I to jest dziwne, ponieważ dziwne, to nie jest dziwne, tylko jakby po tym samym początku nie liczycie na to, bo dla mnie początek jest zgniły wręcz, kwaśny, zgniły, kościelny, takie pomieszanie wszystkiego, a jak się ułoży, to dla mnie to jest taka teczka twarda, taki męski neseser, twardy, taki, wiecie, po prostu wszędzie, gdzie otwieracie go i ta skóra skrzeczy, ten zapach skrzeczy po prostu, ta skóra, jak czujecie tę skórę, to wyobrażacie sobie dokładnie ten neseser i ten otwieranie tego neseseru i te skrzeczenie. Z tym, że zapach jest bardzo, bardzo ładny dla osób, które, to jest zapach dla osób, które skórę muszą kochać, ponieważ o ile na przykład uważam o Ganymede, że to jest, różnie go mogą odebrać, niektórzy nawet może tej skóry nie czują, bo on jest świeżym zapachem i jest taki, wiecie, lotny, to tutaj skórę trzeba lubić, dlatego że tutaj dokładnie wyczujecie wszystkie dźwięki skórzane, idealnie odwzorowany zapach skóry. Mam wrażenie, że można by to dać za przykład idealnie odwzorowanego zapachu skóry bez dodatków. To nie jest skóra posłodzona, ja tu nie wyczułam żadnych innych nut, nie czuję żadnego tytoniu, żadnych owocowości, czy czegokolwiek takiego. Dla mnie nie ma tu nic z tych rzeczy. To jest stricte zapach skórzany, właśnie tego nesesera. Piękny jest ten zapach, naprawdę. I ostatni zapach, to jest, słuchajcie, zapach, który ja byłam kiedyś w Laszu, nie wiem, no ileś tam miesięcy temu i przewąchałam sobie kilka zapachów i to był jedyny zapach, który bardzo zapadł mi w pamięć i który bardzo mi się spodobał, a chodzi o Lush Karma i zobaczcie, co Agnieszka mówi o tym zapachu. I Karma to jest kolejny zapach, który moim zdaniem jest bardzo dziwny. Ja do tego zapachu też kilkukrotnie podchodziłam i dopiero za którymś razem stwierdziłam, że ja na tyle ten zapach rozumiem, że chcę go kupić i mieć. Znowu, tak jak mówię, w malutkiej buteleczce. Zapach ma taki, jak widzicie, ciemno-bursztynowy płyn, natomiast nie do końca mi się kojarzy ten zapach z tym kolorem, dlatego że dla mnie ten zapach to jest coś, co ja bym nazwała jako zapach aromatyczny. Dla mnie to jest zapach raczej świeżo-ziołowy. Jest to taki zapach trochę ziołowo-leśny i tak, to tutaj zdecydowanie wyczuwam. Wyczuwam tutaj szałwię lub lawendę, albo oba te zioła naraz, nie wiem. Wyczuwam na pewno te igły sosnowe. Za grama tutaj nie ma słodyczy. Czasami też tutaj wyczuwam jak gdyby taką wodę chlorowaną z basenu. Dla mnie zapach Lush Karma to jest zapach, który nie spodoba się każdemu i ogólnie zapachy Lusha trzeba testować, bo to są takie inne zapachy, naprawdę można by powiedzieć, że dosyć artystyczne. Natomiast Karma na początku może się spodobać każdemu, bo ona bardzo cytrusowo wypada, ale ta cytrusowość niestety bądź stety ma taką jakby chemiczną gdzieś nutkę, jakiś taki chemiczny sznyt. I ta chemiczność komuś może nie podpasować, natomiast uderzenie cytrusów jest globalne, ogromne, wielkie, przytłaczające wręcz może ktoś powiedzieć. Ale on później się zmienia. Z czasem staje się bardziej drzewny. Moim zdaniem jest to zapach wielu twarzy, ale zapach, który trzeba zrozumieć. Nie jest to nic łatwego. To nie jest prościutki zapach dla mas. To nie jest zapach, o którym każdy powie, że jest piękny. On nie jest zwyczajnie piękny. Do niego trzeba
może czasami podejść nawet kilka razy. Mi nie trzeba było, ale domyślam się, że jednak jest to zapach, po który większość przy pierwszych testach, których inaczej, większość by odrzuciła po pierwszych testach. Natomiast trzeba by było mu dać szansę jedną, jak nie jedną, to drugą, jak nie drugą, to trzecią, bo tu trzeba pewnego też zrozumienia dla tego zapachu. On jest fenomenalny. On jest i świeży, i korzenny, świeży korzenny, i jest drzewny, oraz ja jeszcze wyczuwam paczulę, czyli jakąś taką, tutaj paczula gra rolę taką, bym powiedziała, no, może nie do końca ziemistą, ale może to paczula właśnie tu odgrywa tę rolę odrobiny jakiejś chemiczności, która według mnie na każdym z etapów gdzieś tam w tle jest wyczuwalna, ale ona jest tu tak potrzebna i tak dobrze, że jest, bo ona tworzy cały, słuchajcie, nie, nawet nie odbiór, ona tworzy aurę dla tego zapachu. Mam takie wrażenie. Ja odbieram ten zapach w ten sposób. Fantastyczna przygoda. Powiem Wam szczerze, to jest kropla w morzu tego, co ja jeszcze mam, i stopniowo te filmy się będą pojawiać. Może uda mi się więcej przetestować w następnym miesiącu, może bardziej da się do tego przyłożyć, to na pewno, ale po prostu jest tego ogrom. Ale to jest, wiecie, taka podróż poznawcza Agnieszki, co jest fajne. Ja Agnieszkę oglądam, znamy się, że tak powiem, YouTube'owo już jakiś czas, oglądamy się nawzajem i tak dalej. I po zapachach naprawdę można poznać osobę, a na pewno taki totalny gust. I wiecie, to co ona opowiada, ja teraz mogę się przyznać, bardzo realistycznie o tych zapachach. Tak mi się wydaje, że fajnie wyczuwa to, co w nich jest. Natomiast na pewno się też w tym jednak w jakimś stopniu różnimy i to jest normalne. To nie jest tak, że ja wyczuwam inaczej, więc ja mówię Wam błędnie o zapachu, tylko na mnie akurat takie nuty się wybijają i ja to wyczuwam. Materiały, które tu w tym filmie widzicie, ściągnięte od Agnieszki z filmików, przygotuję dopiero po nagraniu tego filmu, więc ja nie wiem do końca, co ona o danych zapachach mówiła. Ja coś tam pamiętam, bo ją oglądam, ale tak, żeby o każdym pamiętać, jak ona dokładnie to opisuje, to nie, dlatego że Agnieszka bardzo dużo robi filmów kategoryzowanych i na przykład mówi, a te zapachy są na takie okoliczności, a te zapachy uwielbia na zimę, a te zapachy latem, bo dlatego i dlatego. I wiecie, ciężko jest czasami spamiętać do końca opis zapachu, bardziej się skupiamy na kategorii, do której ona dany zapach przypisała, co jest swoją drogą bardzo ciekawe. Także tak, kochani, ja na dzisiaj kończę. To jest oczywiście tylko część pierwsza tych testów. Będzie takich recenzji zapachów więcej i mam nadzieję, że ten format też Wam się spodoba. Dzięki serdeczne i pozdrawiam do następnego. Buziaczki, kochani, pa!